Hej, witajcie! Jak to mówią, gdy pada deszcz, wszyscy się nudzą, prawda? Ale wy razem ze mną dzisiaj nudzić się nie będziecie. Porozmawiamy dzisiaj o modelu GWN Q1000 Golfmasterze, który posiada quad sensor, jest zegarkiem naprawdę naszpikowanym funkcjami, jak na G-Shocka oczywiście. Zapraszam serdecznie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale znajdujemy się pod takim daszkiem na mojej działce. Tam akurat jest działka sąsiada, tam jest ogrodzenie, ale moja działka postronnie się rozciąga. Jak już powiedziałem wcześniej, oczywiście pada deszcz, mokro, ale porozmawiamy sobie o tym wspaniałym zegarku. W pierwszej kolejności chciałbym Wam go oczywiście pokazać. Dlaczego ten zegarek jest taki wspaniały? Ponieważ ten zegarek ma naprawdę quad sensor, który zawiera w sobie, tak jak powiedziałem, głębokościomierz. I nie tylko. Ma wschody, zachody słońca, ma fazy księżyca, ma wpływy morskie. Cóż jeszcze ma ten zegarek? No, powiedzmy, barometr, czyli taki standard, tak? Ale to nie wszystko. Mamy również wysokościomierz, co jest bardzo przydatną opcją, jak również mamy kompas, czyli można by powiedzieć, że to jest zegarek kompletny. No to pytanie brzmi, dlaczego GWG 1000 nie jest tak zegarkiem aż tak kompletnym? No dobrze, pominijmy już fakt głębokościomierza, no bo nie musimy pływać, prawda? Ale no naprawdę, jeśli chodzi o GWG 1000 czy GWG 2000, no jest niesmak braku może wschodów i zachodów słońca, bo już fazy i wpływy, no to tak powiedzmy nie każdy korzysta, prawda? Ale ten zegarek to wszystko ma, więc naprawdę to jest to czysty kombajn, jeśli chodzi o G-Shock. Zegarek ten mógłbym porównywać do modelu GWN 1000. Model GWN 1000 miałem, jest już film na moim kanale o tym oto modelu, bo to jest również Golfmaster i powiem Wam szczerze, że są to zegarki naprawdę fajne i naprawdę wygodne, o dziwo. Model GWN Q1000 jest sporo większy od GWN 1000, ale właśnie o dziwo są mega wygodne w noszeniu, naprawdę. Paski są naprawdę fajne. I zwróćcie uwagę, że mamy tutaj końcówkę, takie zgrubienie w celu, żeby nam po prostu ze szlufki się nie wydostał pasek, no i po prostu żebyśmy zegarka nie zgubili z ręki, czego akurat model GWN 1000 nie posiadał. No, model GWN 1000 również nie posiadał głębokościomierza, nie posiadał również wschodów i zachodów słońca. No, ale przede wszystkim nie posiadał szkiełka szafirowego, a ten model je posiada, więc możemy powiedzieć tu otwarcie, że to jest model naprawdę mega kompletny.
model GWN Q1000 posiadał wady. Nie wiem, czy to były do końca wady fabryczne, ale niektóre modele chorowały na tak zwany zanik piksela. Jednego rzędu pikseli na tym oczywiście cyfrowym wyświetlaczu. No i oczywiście przez to użytkownicy tych zegarków jakby tak stracili do nich no to miłość. I ogólnie rzecz biorąc, ten zegarek oczywiście jako nowy już nie jest dostępny, bo nie jest już produkowanym zegarkiem, ale użytkownicy tego zegarka po straceniu tej miłości dość specyficznie podchodzą do tego modelu jako modelu z drugiej ręki i mówią tak: no ja się go boję kupić, bo się jeszcze tam coś z nim stanie i tak dalej, no wiecie jak to jest, nie? Więc zegarek jest naprawdę wspaniały, jest wygodny, ale właśnie przez to, głównie przez tego właśnie ginącego piksela, bo nie do końca były jeszcze inne problemy z tym zegarkiem. W niektórych modelach naszego GWN Q1000 bywały również problemy ze wskazówkami. Ale właśnie głównie przez ten piksel, bo to była najczęstsza wada, właśnie ten piksel, i głównie przez to ten zegarek mocno stracił na popularności. Jako używany oczywiście. Mój kot również lubi zegarki. Moi drodzy, mój kotek mieszka w moim domku działkowym, że tak powiem. Natomiast ja na co dzień nie przebywam w domku działkowym. I nie wiem czemu, ale mój kotek ma taką przypadłość, że ciągle jest kulawy przez okres zimowy. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Po prostu bije się chyba z jakimś drugim kotem i w kółko sobie to samo rany na nodze rozraża. No mi się tak wydaje. Natomiast go dokarmiam. To jest moje zwierzątko działkowe. To jest wspaniały przyjaciel. Prawda? I też lubi zegarki. Kotek Lisek. Tak się prezentuje na ręku. Moim zdaniem bardzo ładnie. Powiem szczerze, no z racji tego O-ringu, no jest to model delikatny, no nie ukrywajmy, no łatwo to zarysować. Oczywiście części są dostępne. Czy możemy jeszcze kupić pasek bezel O-ring? Oczywiście wymiana bezela jest już tu bardziej skomplikowaną sprawą. Paska to w miarę łatwo. No i oczywiście, jeśli bezela, no to i tego O-ringu również. Nie jest to taka łatwa sprawa, trochę skomplikowana. Ale też muszę podkreślić, że części do tego zegarka są dość drogie. Ale do modelu GWN 1000 również były dość drogie. A powiem szczerze, że model GWN 1000 no to jest oczywiście klasę w dół. To dużo klasy w dół, ponieważ ten zegarek GWN Q1000 posiada szafirowe szkło, GWN 1000 posiadał szkło mineralne. Ale dlaczego ja tak porównuję te zegarki do siebie? No bo to są przecież Golfmastery, prawda? No jest jeszcze Golfmaster na baterii, ale o nim już nie będę tu w ogóle wspominał, bo w ogóle nie mamy tutaj co już porównywać, moi drodzy, naprawdę. Myślę, że Q1000 i 1000 to tak w miarę możemy o nich porozmawiać, ale już nie o innym modelu. G-Shocka oczywiście. Ładny, nie? Mi się bardzo podoba, szczególnie w niebieskim, bo jeszcze były wersje w kolorze białym, no i czarnym. Ale one różniły się oczywiście pozytywowym i negatywowym wyświetlaczem, detalami. Zresztą sami zobaczycie niedługo, wam pokażę w tym filmie. Ale powiem szczerze, jeśli chodzi o wersję białą, no to jak to wiadomo, biały, brudzące. Niebieska jest taka w miarę niebrudząca, a wersja w kolorze czarnym, no to już w ogóle wiadomo, nie? Ale to wszystko jest kwestia gustu, kwestia podobania. Ja powiem wam szczerze, mi się osobiście podoba mega wersja biała, ale z racji właśnie, że jest brudząca, po prostu postanowiłem wziąć inną wersję. No, trafiła mi się niebieska. Bo wiecie, jak to jest z tymi zegarkami z drugiej ręki. Zawsze się coś innego trafi, prawda? Ale po prostu białej nie chciałem. Piękny zegarek. No i co ciekawe, ma właśnie pozytywowy wyświetlacz, co jest naprawdę rzadkością wśród zegarków G-Shocka.
A jakie mieliśmy wersje tego oto wspaniałego zegarka GWN Q1000? Ha, ha, ha! Korzystając z okazji, iż mamy wspaniałego Golfmastera, mamy również stawek, a w zasadzie takie bajorko z wyspą liści. Przecież Golfmastery oraz frogi czują się właśnie w takich klimatach najlepiej. Ha, 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 co wy o tym myślicie? Oczywiście żartem. Mogę też żartem powiedzieć, że moglibyśmy oczywiście w tym zegarku sprawdzić głębokościomierz, ponieważ właśnie ten zegarek posiada o dziwo głębokościomierz, co jest naprawdę rzadkością, jeśli chodzi o G-Shocka. Ale oczywiście nie w czymś takim, to jest czysty żart. Moi drodzy, ten zegarek naprawdę posiada głębokościomierz. Nawet zwróćcie uwagę, mamy tutaj tą skalę, te białe z czerwonym. To tyczy się właśnie głębokościomierza. Także brawo, ten zegarek jest naprawdę, jeśli o to chodzi, świetny. Gadu, gadu, gadu o wszystkim i o niczym, ale moi drodzy, jak wygląda set od modelu GWN Q1000? Jak wygląda set do modelu GWN Q1000? Moi drodzy, jeśli chodzi o sety, celowo mam tutaj 3 różne sety. Oczywiście, jeśli chodzi o zegarek GWN Q1000, znajduje się on w jednym secie. Ja mam w secie japońskim, czyli w tym Master of G. Natomiast chciałem coś podkreślić. W zależności od rynku, na jaki ten zegarek trafiał, on był również w takim standardowym secie pudełkowym i puszce. Oczywiście to nie jest set od GWN, tylko to jest set od GWG 1000. Natomiast chciałem pokazać, że ten zegarek również na rynku europejskim był w takim oto secie. To jest akurat rynek japoński, dlatego mam taki set Master of G. Jeszcze ten set, ten malutki set. Dlaczego malutki set? Dlatego malutki set, bo zobaczcie, że jest różnica też, widzicie? W wymiarach pomiędzy tym setem a tym setem. I teraz tak, z reguły większe zegarki typu GWG, GWF, czyli frogmeny, typu właśnie GWN-Q były z reguły w większych setach. Zdarzyć mogło się jednak, że w takim mniejszym secie też mógł się ten zegarek znajdować. Ale to już musiałoby się zdarzyć. Chciałem wam tylko pokazać właśnie, jak wyglądają różne sety. Zwróćcie uwagę. I jeszcze są kolory. Na przykład ten kolor, takie moro, jakby szare, jest nowszym kolorem G-Shocka. Jeśli chodzi o puszki i wersję w ogóle zegarków, jest jeszcze standardowy czarny, jak również jeszcze jest kolor takie innego typu moro. Spotkałem się często w zegarkach typu G9, GW9300. Oczywiście jest to Moodman. Oczywiście w wersji DC. Spotkałem się też z takim fajnym, ciekawym setem. Ale dobrze, już nie będziemy o tych setach mówić i mówić. Przejdziemy do tego, co jest nam potrzebne w dzisiejszym filmie, czyli do setu z GWN-Q. Oczywiście pudełko jest takie Master of G Standard. Otwieramy. No wiadomo, że jak troszeczkę tych wysyłek, wiadomo, czy z Japonii, no też również w Japonii, no kwestia też pakowania, no jakieś tam ślady użytkowania na tych pudełkach nie wynikają z tego, że ktoś użytkuje pudełka, ale po prostu z tego, że ktoś źle zapakuje podczas wysyłki. Ale to już jest kwestią, moim zdaniem, normalną. Dobrze, otwieramy. No takie standardowe pudełeczko. Tutaj mamy oczywiście te małe pudełeczko na dokumenty. Może od tego zacznę.
Mamy tutaj oczywiście po japońsku kartę gwarancyjną, dowód zakupu, no i instrukcję obsługi, nie? Tu mamy jeszcze jakąś nawet taką, nie wiem czy to jest pieczątka, czy to jest po prostu standardowo, ale trzeba by było to przetłumaczyć, by wtedy wiedział, o co dokładnie w tym chodzi. Aczkolwiek powiem, że nie ma problemu z przetłumaczeniem. Dzisiaj mamy telefony, mamy asystenta Google, także więc naprawdę jeśli o to chodzi, to nie ma żadnego problemu. Powiem Wam tylko, że zegarek jest z roku 2022, z października, z tego co pamiętam, aczkolwiek był wtedy kupiony. Wyprodukowany był pewnie troszkę wcześniej. O ile te pudełko jakieś ślady od pakowania, czy od przepakowywania, od przechowywania posiada, o tyle już te pudełko jest bardzo ładne. Dobra, i co mamy? Znaczy w tym pudełku jest takie standardowe, bez żadnych tam inicjałów, napisów. Niekiedy spotkałem się, że na dołach tych pudełek głównych również są jakieś kody kreskowe, natomiast w tym akurat przypadku tego nie ma. Dobra, otwieramy. I mamy Master of G, czyli nasz piękny zegarek. Powiem Wam szczerze, zegarek jest przecudowny, jest naprawdę piękny. Pięknie się prezentuje, jest naprawdę w idealnym stanie. Ja tam nic na nim nie widziałem. Jedyne co na nim zobaczyłem po zakupie tego zegarka z Japonii, to, moi drodzy, był ślad po zapięciu z tej strony. Nie wiem, czy to będzie widać. Chyba nawet tego nie będzie tak widać. No to jest jedyną rzeczą, którą pozwoliłem sobie zauważyć. No, szlufka jest piękna, wszystko jest śliczne. Powiem Wam szczerze, że no nówka sztuka. Akurat zegarek jest w pozytywie, jeśli chodzi o ten wyświetlacz, bo były wersje również z negatywem. Ring jest przepiękny, co oczywiście jest również piętą achillesowo tego modelu, ponieważ możemy łatwo zawadzić, zarysować. No nie są to tanie niestety rzeczy, że tak Wam powiem, moi drodzy. Piękny zegarek, pięknie się prezentuje. Tylko tak jak już powiedziałem, zegarek po prostu trzeba lubić. Jest też dość pokaźnych rozmiarów. Tak wygląda set do zegarka Casio G-Shock GWN Q1000 w wersji Japan, czyli wersji japońskiej. Muszę się Wam do czegoś przyznać. Powiem szczerze, jeszcze na początku mojej przygody z G-Shockami, kilka lat temu, jak zobaczyłem ten model, wtedy jako nowy, on mega mi się podobał. Ja mówiłem, ja muszę mieć zegarek kompletny, z kompletem wszystkich sensorów, to jest po prostu moje marzenie. No ale niestety cena tego zegarka była zaporowa, ponad 3000 zł wtedy. I co moi drodzy? No niestety musiałem się obejść smakiem, a mianowicie nabyłem model GGB100. No to był akurat mój pierwszy Moodmaster, potem był GWG1000, a na ten zegarek czas tak naprawdę przyszedł dopiero w ubiegłym roku. Z racji tego, że mamy luty, a nabyłem go, tak mi się wydaje, że gdzieś w grudniu, tak już nie pamiętam dokładnie, ale koło okolicy listopada, grudnia, to powiem Wam szczerze, że czasami warto poczekać na spełnienie swoich marzeń. Jest to zegarek z multisensorami. Naprawdę. Chciałem mieć taki zegarek kompletny zawsze, no ale niestety ta cena, no a jako używany po prostu udało mi się go nabyć. Ale powiem Wam szczerze, marzenie spełnione, ale posiadając no sporą ilość tych zegarków, to czy ja go tak noszę często, czy ja z niego korzystam? No nie. On jest po prostu w gablotce. Czasami go wezmę, czasami coś nagram. Oczywiście z racji, że on jest taki piękny, no to po prostu no raczej jest w gablotce, raczej o niego dbam. Dlatego też się czasami zastanawiałem nad tym, czy go nie sprzedać, po prostu nie puścić go dalej, niech się cieszy ktoś inny.
warto spełniać marzenia, ale czasami te marzenia, jak już się spełnią, to okazuje się, że wcale nie było to aż tak, może aż taki efekt, jak początkowo człowiek marzył, że tak to nazwę. Ale zegarek petarda. Mówię, że on taki duży, że on taki pokaźnych rozmiarów. No właśnie, jakie ten zegarek ma wymiary i ile waży? Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale w tym zegarku mamy inaczej niż w innych zegarkach G-Shocka, a mianowicie wyświetlacz LCD znajduje się u góry, a nie na dole, jak w większości zegarków G-Shocka, prawda? To też jest taką kwestią przyzwyczajenia, bo ja byłem przyzwyczajony do tych cyfrowych wskazań na dole, więc jak ten zegarek nabyłem, założyłem na rękę i tak szukam gdzieś zawsze wzrokiem na dole, tak? A nie, on się znajduje u góry. Owszem, jest to bardziej czytelne od góry, bo zawsze jak człowiek patrzy, to szybciej właśnie ten wzrok mu się kieruje ku górze tego zegarka, ku górze tarczy. Natomiast jednak z racji przyzwyczajenia szukałem tego zawsze na dole. No mówię, to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia. Jeśli zaś chodzi o układ tarczy, no mamy tutaj takie kółeczka z fajną lumą. On jest mega podobny do modelu właśnie GWN 1000. Tam również mamy takie kółeczka. No cóż się dziwić, przecież to są Golfmastery, prawda? Więc wszystkie Golfmastery będą do siebie w pewnym sensie podobne. Ale już właśnie w tym GWN-ie był na dole ten wyświetlacz cyfrowy. Wszystko kwestia gustu. No i nadszedł ten czas, aby porozmawiać o funkcjach tego zegarka. Cóż możemy powiedzieć o funkcjach tego wspaniałego zegarka? Ten wspaniały zegarek jest naprawdę kombajnem multimedialnym, jeśli chodzi o G-Shocki, ponieważ posiada on fazy, wpływy, wschody, zachody słońca. To jest naprawdę rzadko spotykane w modelu Golfmaster, żeby było aż tyle funkcji. Głębokościomierz. To też jest naprawdę funkcją bardzo rzadko, bo tylko GWF D1000 posiada głębokościomierz. Oczywiście zegarek jest cyfrowy GWF D1000, czyli nasz frogman żabka. Natomiast ten zegarek posiada również i wysokościomierz, jak posiada barometr, kompas, temperaturę, no czyli naprawdę multum, jeśli chodzi o to multum funkcji. Ale dobra, przejdziemy teraz do tych funkcji. Najpierw mamy oczywiście na tak zwanym timekeepingu, czyli tarcza pokazuje nam czas. Mamy dzień Monday, miesiąc oraz dzień miesiąca. Mamy również na tym LHL, czyli mamy od przypływu, znaczy zaczyna się przypływ, to w ten sposób jest. Na górze na H będzie już ten przypływ w szczycie, no i oczywiście odpływ, czyli w drugą stronę L. Oczywiście to pokazuje co do danej lokalizacji, którą sobie ustawimy. Można to ustawiać na zasadzie geograficznych, współrzędnych zegarków. Ale do tego później. W tym momencie chcę Wam pokazać ogólnie jak wygląda cała tarcza. Oczywiście mamy czas, mamy sekundy. Mamy bardzo czytelny zegarek. No naprawdę w tej wersji jest mega czytelny. Ma też fajną, piękną lumę. Podświetlenie też ma świetne, naprawdę.
diodą. Widzicie to diodę? Moi kochani, a teraz sprawdźmy podświetlenie w zegarku GWN 1000 oraz lumę. Tutaj. No, naprawdę świetnie, zobaczcie. Pięknie podświetlam. No dobrze, no to standardowo jak w każdym G-Shocku mamy te 4 klawisze, koronkę. Tu koronka inaczej, znaczy podobnie jak w GWG 1000 się zakręca. Podobnie, ale też nie do końca tak samo. Ta koronka nie działa tak jak w GWN-ie 1000 zwykłym, w którym tylko trzeba było dokręcić coś tak jak w GPW 1000, że tylko się aby najeżdża na punkt i dokręca. Tutaj musimy już troszeczkę tą koronką pokręcić. Nie wiem, czy to jest lepsze rozwiązanie, czy gorsze rozwiązanie, ale powiem szczerze, że jest to też kwestią przyzwyczajenia. Dobrze. Tutaj, jak zauważyliście, nie mamy przycisków nazwanych, chyba że z drugiej strony zwrócimy uwagę. Nie, z drugiej strony też nie mamy nazw przycisków, więc nie mamy tutaj tak nazwanych przycisków jak w innych zegarkach typu G-Shock. Po prostu mamy 2 po stronie lewej oraz 2 przyciski po stronie prawej oraz koronkę. Więc teraz tak, lewym dolnym przechodzimy poprzez funkcję. Mamy recall, czyli funkcję zapisów oczywiście danych. Przechodzimy dalej. Mamy world time, czyli czas światowy. Mamy akurat Berlin. Zwróćcie uwagę, że fajnie nam się tutaj skrót BER oraz Berlin tak jakby przejeżdża poprzez wyświetlacz. Jest to bardzo fajna opcja. Powiem szczerze, że zegarek GA700 ma tą opcję, natomiast już w GWG tego nie ma. Nie wiem czemu, ale to jest bardzo fajne. Jedziemy dalej. Oczywiście możemy sobie ustawić dowolny czas światowy, ale na razie chcę Wam pokazać funkcję tide, czyli pływy. Mamy teraz oczywiście czas, w którym będzie przypływ. Jedziemy dalej. Mamy sun, czyli wschody i zachody słońca. Oczywiście strzałka w dół pokazuje nam zachód, strzałka w górę pokazuje nam wschód. Stoper, timer, alarm. Jeśli chodzi o alarmy, mamy tak 4, 5 alarmów, sygnał pełnej godziny. Jedziemy dalej. RC, czyli godzina i data synchronizacji z zegarem atomowym w Mainflinger, jeśli chodzi o naszą strefę czasową. Akurat w tym przypadku jest to 19 luty o 2 godzinie 02 minuty. No i dalej mamy H-time, czyli naładowanie baterii na H oraz, że przechodzimy do ogólnego timekeepingu. Podświetlenie włączamy, tak jak już pokazałem wcześniej, górnym prawym przyciskiem. Dolnym prawym przyciskiem przechodzimy do barometru. Mamy w tym momencie 1002 hektopaskale. Oraz mamy wykres barometryczny. Oczywiście możemy górnym lewym przyciskiem wskazać, czy mieliśmy ostatnio spadki, czy wzrosty. W tym momencie mieliśmy, jak widać, spadek, bo wskazówka sekundowa nam pokazuje
tu jest tak jakby 0. Widzicie 0, 1, 2, 3, 4, 5, czyli nam pokazuje, że jednak nam o 2 punkty hektopaskala spadło. Czy w ten sposób. Dobra. No i normalnie wracamy do sekund. Oczywiście dolnym lewym przyciskiem wracamy do timekeepingu. Jeszcze raz barometr. 1001 tym razem, czyli cały czas nam spada. Dalej mamy kompas. Kompas jak to kompas, wiadomo, pokazuje nam, musimy płasko go trzymać, nam pokazuje wtedy fajnie i dokładnie dość. Jeśli chodzi o kalibrację kompasu, no jest to standardowe jak w tych zegarkach, czyli po prostu wszelkich, jeżeli mamy dostępny w zegarku koronkę, jeśli chodzi o G-Shocka, no to wszelkich kalibracji ustawień dokonujemy właśnie poprzez wykręcenie koronki i wyciągnięcie na raz właśnie koronki. No i tu mamy właśnie, moi drodzy, taką fajną ciekawostkę. O ile w modelu GWG 1000 kalibracja kompasu polegała na przyłożeniu na płaskiej powierzchni zegarka oraz oczywiście ku jakiemuś punktowi, o tyle w modelu GWN-ku 1000 wygląda to na zasadzie robienia tak zwanych ósemek. Właśnie Wam zaraz to pokażę. Wchodzimy w kompas. Mamy kompas. Proszę bardzo. Pokazuje nam wskazówka sekundowa północ. I teraz sobie tak odkręcamy koronkę. Wyciągamy i mamy, zwróćcie uwagę co mamy. Widzicie? Mamy taką ósemkę. I teraz tak, potwierdzamy dolnym prawym przyciskiem. I zwróćcie uwagę, pokazuje nam jak mamy te ósemki robić. Czyli tak mamy te ósemki robić. No ja teraz też nie jestem w stanie tych ósemek zrobić na wizji, więc za chwilę do Was wracam. Kalibracja przeprowadzona. Oczywiście po wykonaniu tych ósemek mamy piknięcie i ponownie nam się wyświetla ta ósemka, tylko że już nie pokazuje nam jak mamy ręką ruszać. Po prostu wciskamy koronkę. No i ponownie ruszył kompas. Moim zdaniem wskazuje jak najbardziej poprawny kierunek północny. I oczywiście wkręcamy koronkę. Żeby tego zrobić, nie zapomnieć, żeby nam się tu nie dostała jakaś tam wilgoć, wiadomo. A jeszcze taka ciekawostka, taka propos wilgoci, że te guziki są tak fajnie wyprofilowane, tak naprawdę to nie są guziki, bo guziki są trochę głębiej, to są tak jakby, no, są guziki, które popychają inne guziki, że tak Wam powiem. W skrócie, no bo teraz nie będę Wam rozbierał tego zegarka, żeby Wam to pokazać. Aczkolwiek byłoby mi go bardzo szkoda rozbierać. Ale moi drodzy, można w nim nurkować, można w nim oczywiście używać pod wodą przycisków. Także to jest taka też mega duża ciekawostka, ponieważ tylko we frogach, z tego co ja wiem, możemy używać przycisków pod wodą, jak właśnie i również w tym oto modelu GWN-ku 1000 również możemy używać przycisków pod wodą, czyli to jest bardzo fajna sprawa. Jedziemy dalej. Dalej mamy wysokościomierz, czyli altimetr. Oczywiście również trzeba go odpowiednio skonfigurować, ponieważ wiadomo, jest to barometryczne, więc będzie ulegało zmianom, nawet leżąc na półce. Ale chcę Wam też pokazać, jak się tu koronkę odkręca. Widzicie, kręcimy. O, ona teraz puściła. Teraz sobie ją wyciągniemy na raz. Wskazówki nam się fajnie, ładnie składają, żebyśmy mogli zobaczyć wyświetlacz górny. Akurat w tym przypadku górny, ponieważ w większości G-Shocków wyświetlacze mamy na dole, te cyfrowe. I teraz możemy sobie dokonać zwyżki. No w moim przypadku jest to 140. Zaraz go, jak pokręcimy szybciej, to on jedzie. Ale na 140. Dobra. Potwierdzamy.
wciskamy i przekręcamy tą. Jeszcze raz. O tak. I teraz sobie dokręcimy. Nie za mocno, ale tak średnio dokręcimy. Jak już czujemy opór, starczy. I mamy 140. Oczywiście mamy tu również wykres, który będzie nam rósł bądź spadał. Jeśli chodzi o ten prostokącik, możemy również sprawdzić, czy były spadki, czy były wzrosty. Tu akurat w tym przypadku tu mamy 0, a tu mamy minus, a tu mamy plus. Zwróćcie uwagę, odwraca się sytuacja i z tego pokazuje, że mamy wzrost. Dlaczego wzrost? No bo ustawiłem w górę. Ten zegarek jest mądry, prawda? W ostatnim czasie. Dobrze. I wracamy do sekund. Oczywiście tym wyjdziemy do timekeepingu klawiszem. Tym klawiszem włączamy podświetlenie, tak, czyli standard. No i przechodzimy do temperatury, czyli akurat mamy temperaturę 21. Jeśli chodzi o temperaturę, to tak jak powiedziałem, temperaturę ściągamy zegarek z ręki, odkładamy na jakiś czas. Temperatura nam się fajnie stabilizuje. Jeśli zaś chodzi o sprawdzanie temperatury na ręku, no nie jestem akurat fanem tego typu praktyk, bo też ta temperatura nie będzie, to znaczy na pewno nie będzie prawidłowo pokazywać ze względu na naszą ciepłotę, ale nie jestem fanem tego typu praktyk również dlatego, że jeżeli ustawimy na ręku prawidłowo temperaturę, to ta temperatura również nie do końca będzie prawidłowa, ponieważ będzie ulegała zmianom, jeśli chodzi o nasze ubranie i naszą temperaturę ciała również. Także jeśli chcemy zbadać temperaturę prawidłowo, ściągamy G-Shocka z ręki, kładziemy go na dłuższy czas, na kilka minut w zasadzie gdzieś z boku i sprawdzamy temperaturę czy wody, czy otoczenia. Dobra, jedziemy dalej. Oczywiście identycznie się kalibruje wszystko koronką. Dalej mamy właśnie głębokościomierz, moi drodzy. I teraz tak, zwróćcie uwagę. Mamy tutaj takie hour i under, ale mamy tutaj takie, no taką wydzieloną jakby starczy skalę. Widzicie? 10, 0, 10 i mamy 20 i 50 i dalej. I teraz tak, zwróćcie uwagę, że wskazówka sekundowa stanęła nam na zerze, widzicie? I teraz jeśli byśmy się zanurzali, no teraz nie mam takiej możliwości się zanurzyć, zresztą nie mam nawet kamery, która by mogła mi pozwolić nagrywać pod wodą, wtedy oczywiście tu by nam się pokazała głębokość zanurzenia, a oczywiście wskazówka sekundowa pokazałaby nam, jak się zmienia nasze zanurzenie, czy my się zanurzamy, czyli jedziemy w dół, a jakbyśmy się wynurzali w górę, to oczywiście pokazywałaby nam również w górę. Czyli tak to fajnie właśnie wygląda. Oczywiście na tarczy mamy tutaj również oprócz pływów skróty. Barometr, kompas, altimetr. Oczywiście jak to przełączałem, to również ta mała wskazóweczka nam to pokazywała. Jak również mamy, widzicie, te strzałeczki, które odpowiadają nam za ciśnienie po prostu. Za skoki ciśnienia, za ciśnienie stałe, za nagły wzrost ciśnienia, nagły spadek ciśnienia. To też jest fajny, może mało kto zwraca na to uwagę, ale bo właśnie w naszych innych zegarkach, to właśnie na tych wyświetlaczach cyfrowych nam się wyświetlają takie oto strzałki w przypadku nagłych zmian ciśnienia. Natomiast w tym zegarku wyświetla się to właśnie poprzez właśnie wskazówkę manualną, że tak powiem. Czyli tak to mniej więcej wygląda. Dobra. I kolejnym przyciśnięciem przechodzimy znów do barometru. O, widzicie? I teraz nam barometr się wyświetli. Widzicie? Dalej mamy kompas, widzicie? I dalej mamy altimetr. O, widzicie? Tak to fajnie działa. Tylko akurat mamy jeszcze, widzicie, temperaturę, tylko nam zasłania akurat wskazówka minutowa. Zwróćcie uwagę, temperaturę. I mamy właśnie deep, czyli nurkowanie. Dobra. Ja powiem wam szczerze, zegarek jest naprawdę piękny, jest czytelny, jest wielki. No jest kawałek zegarka, jest śliczny. Ale powiem wam szczerze, to znaczy
No trzeba o niego dbać po prostu. Dla kogoś, kto pracuje czasami na działce, czasami w inny sposób, no to ten zegarek moim zdaniem jest zbyt delikatny. To znaczy nie jest delikatny, bo to jest G-Shock, ale ring metalowy jest, jak to mówią, piękny. Szkoda by go było zarysować, a to nie są tanie rzeczy później, jeśli chodzi o wymianę, więc moim zdaniem jest to, że tak powiem, delikatny. Zegarka jest po prostu, robi się po prostu szkoda, nie? Bo naprawdę piękny zegarek, więc szkoda jest go w taki oto sposób zamęczyć, nie? Czyli można go po prostu używać, ale bardziej do takich biurowych prac, żeby go mieć po prostu na ręku. I teraz jeszcze jest taka sprawa, że akurat jest w kolorze niebieskim, bo często bywały te zegarki w kolorach białych, no i oczywiście się przecierały od czarnych swedrów, miały na bokach, na kantach czarne, więc automatycznie dyskwalifikowały się, jeśli chodzi o eksponowanie go podczas na przykład na krótki rękawek, letnich, ładnych pogód, bo po prostu szpeciło, ten brud szpecił, a tego już niestety nie domyjemy, także moim zdaniem wersja niebieska bądź wersja czarna jest wersją, która jest najlepsza, jeśli o to właśnie chodzi, aczkolwiek mi się najbardziej podoba biała, no ale z racji tego, że biała wersja jest brudząca, w moim przypadku odpada. Oczywiście były również różne wersje kolorystyczne tych tarcz. Również pozytywy i negatywy, jak powiedziałem wcześniej. Były też inne kolory ringów. No było kilka wersji tych zegarków. Co jeszcze więcej na temat tego zegarka można byłoby powiedzieć? No wychodzimy oczywiście tym. Ja już tutaj nie chcę Was zamęczać, bo to jest standardowy G-Shock, tak jak w każdym, jeśli chodzi o ustawianie za pomocą koronki, tak jak już Wam pokazywałem, czy na przykład tu kalibrację kompasu, czy też, no to jest po prostu standardowo, jak i w wielu innych G-Shockach, więc nie chcę Was tu już męczyć tego typu pokazami. Natomiast jeszcze Wam powiem, że zegarek jest bardzo mało popularny. To znaczy jest popularny, ale nie jest aż tak popularny, może z racji tego, że ten zegarek jest już nieprodukowany przez dłuższy okres czasu. 2. Posiada złą opinię, ponieważ te wyświetlacze LCD na górze, znaczy ten, co pokazuje Monday, 2 i 19, czyli 19 dzień lutego, potrafiły gubić piksele. I teraz tak, zwróćcie uwagę, ja przycisnę sobie tym górnym lewym przyciskiem, mamy teraz wykres barometryczny. Przycisnę sobie kolejny raz, mamy czas cyfrowo, kolejny raz mamy wiek księżyca. I to też jest takie moim zdaniem, bo żeby znać ten wiek księżyca, to trzeba już troszeczkę być inteligentniejszym, prawda? Łatwiej byłoby, żeby to było graficznie pokazane, na przykład narysowane takie kółeczko, księżyc i pokazane, jak to wygląda. No moim zdaniem byłoby o wiele łatwiej. No ale niestety jest producent. Producent to dał tak, jak jest, nie? Natomiast w zegarku GWN 1000 również było to identycznie rozwiązane. Moim zdaniem funkcja jest nieprzydatna, że tak powiem. Chyba że po prostu ktoś będzie się mocno dokształcał. Dobrze, dalej. Mamy znowu dzień tygodnia i datę. Jeszcze można chyba było sobie ustawić wschody i zachody słońca, ale nie, chyba nie. Chyba można było tylko z tego, co pamiętam, to sprawdzić poprzez World Time. A tutaj można, tutaj trzeba tylko sprawdzać. A, widzicie, i przyciskaniem przycisku dolnego prawego możemy sobie zmieniać daty. Widzicie? 24, 25, 26, 27, 29. O, i wtedy będziemy widzieć, o której mamy ewentualny wschód i zachód słońca. Oczywiście przypisany do naszej strefy geograficznej. A żeby to przypisać, no to też wiadomo. No właśnie, moi drodzy. A jak my mamy teraz ustawić właśnie w tym zegarku nasze położenie geograficzne? To jest właśnie taka ciekawostka, bo zobaczcie, zwróćcie uwagę, że jeśli wejdziemy w wschody i zachody słońca, widzicie, to mamy tylko
datę oraz godzinę wschodu i zachodu słońca, tak? Na przykład odkręcimy sobie koronkę w celu kalibracji wschodów i zachodów słońca, ale co mamy? Mamy push, czyli wciśnij, tak? Więc nie reaguje, nie możemy sobie ustawić. Widzicie? Wcisnąłem, dalej mamy to samo, ale nie możemy sobie ustawić naszego położenia geograficznego, więc w jaki sposób to zrobić? Ja się też zastanawiałem, moi drodzy, na początku, jak to wygląda. Wcale się, bo ja nie robię tego tak, że ja czytam instrukcję obsługi od zegarka, studiuję nie wiadomo ile czasu. Ja po prostu podchodzę do tych zegarków też czasem intuicyjnie. Z racji tego, że mam sporo tych zegarków G-Shocka, a one są, no nie ukrywajmy, dość podobne w ustawieniach, więc, że tak powiem, podchodzę do tych zegarków mocno intuicyjnie. No i moje podejście intuicyjne do tego było właśnie takie, jak Wam pokazałem przed chwilą, wyciągnięcie koronki w danej funkcji. Ale to nie działa, więc o co chodzi? No właśnie teraz Wam to wytłumaczę. Wrócimy do timekeepingu poprzez dłuższe przytrzymanie dolnego lewego przycisku i właśnie w timekeepingu odkręcimy sobie koronkę. Wyciągniemy ją na raz. Mamy City Berlin. I teraz zwróćcie uwagę, dlaczego mamy pełne nazwy Berlin, Londyn i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A właśnie dlatego, że na O-ringu ani na tutaj koło O-ringu pod szkłem nie mamy nazw właśnie miejscowości, tak jak jest to w przypadku innych zegarków, na przykład GWG 1000. Ale dobra, ale to nie jest przedmiotem. Przedmiotem jest ustawienie właśnie tego położenia geograficznego, z którego chcemy mieć wschody i zachody słońca. Dobra, więc sobie teraz tak, przechodzimy dalej. No i właśnie mamy tutaj nasze położenie geograficzne. 52,5 stopnia na północ. I dalej mamy 13,4 stopnia na wschód. Moim położeniem geograficznym do miejsca, w którym się właśnie znajduję, jest to 53 stopnie i dokładnie 70, ale no dobrze, no to sobie już to zaokrąglimy do 53 i 1. I czyli jedziemy w górę. Widzicie, koronką wszystko idzie. No to sobie to tak zaokrąglimy. Dobra. I u mnie jest w tym momencie 20, nie 13. Jeśli chodzi o wschód, to mamy 20 długości. Teraz długość ustawiamy, bo wcześniej to ustawialiśmy sobie szerokość geograficzną północną, a teraz ustawiamy sobie długość geograficzną wschodnią. Żeby to było jasne, nie? Bo ja to wiem, ale Wy możecie tego nie wiedzieć, dlatego powiedziałem to. Dobra, ustawiamy 20. O, widzicie, jedzie nam tak samo. A, jeszcze raz. 20 i 23, ale to akurat damy, no 20 i 2. 2. O. To trzeba jakoś upośrednić, no bo wiadomo, no nie mamy tutaj możliwości setnych. Dobra, no i potwierdzamy to. Oczywiście key, no to mamy ustawienie klawiszy. Mamy auto podświetlenie na off. No i mamy czas podświetlenia na 1. 24 godziny, powering saving na on. I właśnie chciałem też powiedzieć krótko o tej funkcji. No to jest funkcja, którą posiadają wszystkie zegarki G-Shocka, no prawie wszystkie, z solarem. Jest to funkcja, że po prostu w nocy, znaczy się wskazówka sekundowa staje nam na godzinie 12, natomiast normalnie wskazówki wskazują czas, natomiast LCD
również się wyłącza. Po prostu w celu oszczędzania energii. Czyli po prostu zegarek działa, ale w celu oszczędzania energii po prostu pewne funkcje są w tak zwanym uśpieniu. Moi drodzy, na dzisiaj to by było już wszystko. Zapraszam na kolejne filmy o zegarkach. Już niebawem, już niedługo film o Frogmanie D1000. Długo wyczekiwany przez moich widzów, z tego co się orientuję. Także moi drodzy, już niebawem zapraszam serdecznie. Wiadomo, będzie wiosna, będzie trochę ładniejsza pogoda, będzie trochę więcej tego wszystkiego. Chciałem Was serdecznie wszystkich pozdrowić. Dziękuję Wam za to, że oglądacie. Może nie jest Was wielu, ale też nie jest tak źle, ponieważ trochę Was już na tym kanale jest, za co Wam serdecznie dziękuję. Jak również serdecznie dziękuję moim przyjaciołom, których właśnie dzięki YouTube poznałem. A tych przyjaciół mam już też kilku. Także warto tworzyć, warto nagrywać, warto po prostu opowiadać o zegarkach. O tym, co kochamy, o swojej pasji. Także do następnego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!